Była symbolem wszystkiego, co zepsute. Była ikoną mody, hazardzistką, królową luksusu w czasach, gdy jej lud umierał z głodu. Madame Deficyt, tak ją nazywano. Kobietą, która na wieść o tym, że poddani nie mają chleba, miała wzruszyć ramionami i powiedzieć: niech jedzą ciastka. A potem, w ciągu zaledwie kilku lat, ta sama kobieta, ten symbol frywolności, została zmuszona do patrzenia, jak jej świat płonie, jak jej męża prowadzą na szafot, jak jej dzieci są jej odbierane i jak ona sama, upokorzona, ostrzyżona i złamana, staje przed tłumem, by zapłacić ostateczną cenę za przywilej, którego nigdy nie rozumiała. To nie jest historia o potężnej władczyni, jak Hatshepsut czy Katarzyna. To nie jest opowieść o wojowniczce jak Boudica. To tragedia. To historia Marii Antoniny. Opowieść o tym, jak łatwo jest zniszczyć kogoś, kogo się nie rozumie i jak cienka jest granica między uwielbieniem a nienawiścią. Nasza historia zaczyna się nie we Francji, ale w Austrii. Maria Antonia, urodzona w roku 1755, była 15. dzieckiem potężnej cesarzowej Marii Teresy. Wychowała się w Wiedniu, w atmosferze relatywnej swobody, z dala od duszącej etykiety francuskiego dworu. Była czarująca, ale też powierzchowna. Nie interesowała jej polityka ani nauka. Kochała muzykę, taniec i lekkie życie, ale nie urodziła się, by być szczęśliwą. Urodziła się, by być pionkiem. Jej matka, Maria Teresa, toczyła polityczną grę o przetrwanie Austrii. Jej największym wrogiem przez lata były Prusy. Aby zrównoważyć ich siłę, potrzebowała nowego, potężnego sojusznika. Wybór padł na odwiecznego rywala Habsburgów – Francję. Aby przypieczętować ten nowy, niestabilny sojusz, potrzebna była krew. Potrzebne było małżeństwo. Wybrańcem losu został wnuk króla Francji Ludwika XV, Delfin Ludwik August, przyszły Ludwik XVI. Maria Antonina w wieku zaledwie 14 lat miała zostać królową Francji. W roku 1770 odbyła się ceremonia przekazania. Na neutralnej wyspie na rzece Ren zbudowano specjalny pawilon. Młoda arcyksiężniczka weszła do niego jako Austriaczka. Tam została rozebrana do naga. Odebrano jej wszystko, co austriackie. Jej suknię, jej biżuterię, jej damy dworu, a nawet jej ulubionego psa. Chwilę później w drugim pokoju ubrano ją od stóp do głów we francuskie szaty. Miała symbolicznie narodzić się na nowo jako francuska. Gdy przybyła do Wersalu, najwspanialszego pałacu na świecie, zderzyła się ze ścianą. Wersal nie był domem. Był złotą klatką, rządzoną przez absurdalną, skostniałą etykietę. Każdy jej ruch, od momentu przebudzenia do zaśnięcia, był publicznym spektaklem. Dziesiątki arystokratów miało prawo przyglądać się, jak wstaje, jak się myje, jak je posiłek. Nie miała ani chwili prywatności. Jej mąż, Delfin Ludwik August, był katastrofą. Miał zaledwie 15 lat i był całkowitym przeciwieństwem Marii Antoniny. Był chorobliwie nieśmiały, niezgrabny i zamknięty w sobie. Nie interesowały go bale ani ludzie. Jego pasją było ślusarstwo i polowania. Był dobrym człowiekiem, ale fatalnym materiałem na męża i króla. Co gorsza, przez 7 długich lat ich małżeństwo nie zostało skonsumowane. Ta intymna tragedia szybko stała się publiczną tajemnicą i politycznym kryzysem. Na dworze szeptano, w Paryżu śpiewano obraźliwe piosenki. Cała Francja śmiała się, że ich przyszły król jest impotentem, a młoda, piękna Austriaczka pozostaje nietknięta. Wina za brak dziedzica spadała na nią. Nazywano ją pogardliwie l'Autrichienne, co brzmiało jak austriacka suka. 4 lata po ślubie zmarł stary król Ludwik XV. 19-letnia Maria Antonina i 20-letni Ludwik XVI zostali królem i królową Francji. Legenda głosi, że gdy usłyszeli tę nowinę, oboje padli na kolana, wołając: mój Boże, chroń nas. Rządzimy zbyt młodo, zepchnięta na margines przez męża, który jej unikał, i znienawidzona przez stary dwór, który widział w niej tylko arogancką Austriaczkę. Maria Antonina postanowiła zbuntować się w jedyny sposób, w jaki potrafiła. Znalazła schronienie w luksusie i ucieczce od rzeczywistości. Jej buntem stała się moda. Odrzuciła ciężkie, niewygodne suknie dworskie. Zaprzyjaźniła się z projektantką Rose Bertin i razem stworzyły rewolucyjny styl. Zaczęła nosić ekstrawaganckie, wysokie na metr peruki, ozdobione piórami, owocami, a nawet modelami statków. Jej stroje kosztowały fortuny, a cały dwór próbował ją naśladować. Otrzymała od męża w prezencie mały pałacyk w ogrodach Wersalu,
Petit Trianon. Stał się on jej prywatnym królestwem, azylem, do którego wstęp mieli tylko jej najbliżsi przyjaciele. Nawet król musiał być zapraszany. Tam organizowała wystawne, trwające do rana bale, grała w karty na astronomiczne sumy i trwoniła pieniądze. Obok pałacyku kazała zbudować Hameau de la Reine, wioskę królowej. Była to absurdalna, wyidealizowana, teatralna wioska wiejska ze słomianymi dachami, młynem i owieczkami mytymi i perfumowanymi przez służbę. Tam Maria Antonina w prostych, muślinowych sukienkach bawiła się w pasterkę. Dla głodującego ludu Paryża te wieści były policzkiem. Królowa bawiła się w biedę, wydając na to miliony, podczas gdy oni nie mieli pieniędzy na chleb. Zaczęto ją nazywać Madame Deficit. W końcu po 7 latach małżeństwo zostało skonsumowane. Król przeszedł prawdopodobnie drobną operację. Maria Antonina zaczęła rodzić dzieci. Ale było już za późno. Jej reputacja była zrujnowana. I wtedy, w roku 1785, wybuchł skandal, który ostatecznie ją pogrążył. Afera naszyjnikowa. Była to jedna z najbardziej zuchwałych intryg w historii. W centrum stała oszustka Jeanne de Valois, podająca się za potomkinię dawnych królów oraz naiwny i ambitny kardynał de Rohan. Kardynał desperacko pragnął łaski królowej, która go ignorowała. Jeanne wmówiła kardynałowi, że jest powiernicą Marii Antoniny. Przekonała go, że królowa potajemnie pragnie kupić najdroższy naszyjnik diamentowy na świecie. Wart fortunę, ale nie chce, by dowiedział się o tym król. Rohan, widząc w tym szansę, zgodził się być pośrednikiem. Sfałszowano listy od królowej. Zorganizowano nawet nocne spotkanie w ogrodach Wersalu, gdzie przebrana prostytutka udawała Marię Antoninę. Kardynał kupił naszyjnik na kredyt. Jeanne odebrała go i natychmiast rozmontowała, sprzedając diamenty w Londynie. Gdy oszustwo wyszło na jaw, bo jubilerzy zażądali zapłaty od królowej, wybuchł gigantyczny skandal. Maria Antonina była wściekła. Zażądała publicznego procesu, ale wydarzyło się coś, czego nie przewidziała. W procesie to nie oszuści stali się głównymi oskarżonymi. Stała się nią ona. Prawda nie miała znaczenia. Maria Antonina była w tej aferze całkowicie niewinna. Ale cała Francja uwierzyła, że była winna. Uwierzyli, że królowa była na tyle próżna, by potajemnie kupić naszyjnik wart więcej niż roczny budżet floty, podczas gdy kraj bankrutował. Stała się kozłem ofiarnym całego zepsucia monarchii. Francja była na skraju bankructwa. Pieniądze wydane na pomoc Amerykanom w ich rewolucji, połączone z fatalnym systemem podatkowym i latami nieurodzaju, doprowadziły kraj do ruiny. Ludzie głodowali. To wtedy narodziła się legenda o ciastkach. Oczywiście Maria Antonina nigdy nie powiedziała, niech jedzą ciastka. Było to stare oszczerstwo, przypisywane różnym królowym na przestrzeni lat. Ale fakt, że ludzie w to uwierzyli, pokazywał, jak głęboka była nienawiść do niej. 14 lipca roku 1789 tłum Paryża zdobył Bastylię. Rewolucja francuska się rozpoczęła. W Wersalu nikt jeszcze nie rozumiał skali wydarzeń. Ale w październiku nastąpił prawdziwy wstrząs. Tysiące paryskich kobiet, głównie przekupek z targów rybnych, wściekłych z powodu braku chleba, uzbrojonych w widły, piki i topory, ruszyło pieszo na Wersal. Był to słynny Marsz Kobiet na Wersal. Tłum wdarł się do pałacu, mordując strażników. Maria Antonina ledwo uszła z życiem, uciekając boso ze swojej sypialni do komnat króla. Tłum zażądał, by rodzina królewska przeniosła się do Paryża. Król uległ. Rodzina królewska, eskortowana przez triumfujący, uzbrojony tłum, który niósł na pikach głowy zabitych strażników, opuściła Wersal. Już nigdy go nie zobaczyli. Zostali uwięzieni w starym, ponurym pałacu Tuileries w Paryżu. Byli teraz zakładnikami rewolucji. To właśnie tam, w obliczu śmiertelnego zagrożenia, Maria Antonina przeszła transformację. Frywolna dziewczyna zniknęła. Obudziła się w niej krew Habsburgów, krew jej matki, Marii Teresy. Stała się silna, zdeterminowana i politycznie aktywna. Podczas gdy Ludwik XVI pogrążał się w depresji i apatii, ona zaczęła działać. Prowadziła tajną korespondencję z innymi monarchami Europy, błagając ich o interwencję. W czerwcu roku 1791 podjęli desperacką próbę ucieczki. Plan zorganizowany przez kochanka królowej, szwedzkiego hrabiego Axela von Fersena, był odważny, ale wykonany katastrofalnie.
Zamiast uciekać szybko i po cichu, jechali w specjalnie zbudowanej, wielkiej, luksusowej karecie, która zwracała na siebie uwagę. Spóźniali się. Na jednej ze stacji pocztowych w miasteczku Varennes zostali rozpoznani. Miejscowy pocztmistrz Jean-Baptiste Drouet rozpoznał twarz króla z wizerunku na monecie. Ucieczka została udaremniona. Tym razem wracali do Paryża w grobowej ciszy, eskortowani przez Gwardię Narodową. Tłumy, które ich mijały, nie wiwatowały, patrzyły w nienawiści. Uciekając, król i królowa ostatecznie zdradzili swój naród. Monarchia była skończona. Wkrótce potem zostali oficjalnie aresztowani i osadzeni w średniowiecznej twierdzy Temple. Francja wypowiedziała wojnę Austrii, ojczyźnie Marii Antoniny. Stała się ona teraz wrogiem numer 1. W styczniu roku 1793 Ludwik XVI, teraz już obywatel Capet, został osądzony i zgilotynowany. Maria Antonina, teraz wdowa Capet, została sama, czekając na swój los. Ale rewolucja nie skończyła jej upokarzać. Najgorszy cios nadszedł latem. Strażnicy weszli do jej celi i siłą odebrali jej 8-letniego syna, Ludwika Karola. Chłopiec został oddany pod opiekę prymitywnego szewca, który miał go reedukować na dobrego obywatela. Uczono go pić alkohol, śpiewać rewolucyjne piosenki i, co najgorsze, przeklinać własną matkę. W październiku tego samego roku rozpoczął się jej proces. Był to teatr absurdu, farsa sądowa. Oskarżono ją o wszystko: o bycie agentką Austrii, o trwonienie pieniędzy państwa, o organizowanie orgii. A potem prokurator Jacques Hébert wytoczył ostateczne oskarżenie. Używając zeznań wymuszonych na jej małym synu, oskarżył ją o molestowanie seksualne i kazirodztwo z własnym dzieckiem. Tłum na sali zamarł. To było oskarżenie tak potworne, że przekraczało wszelkie granice. Maria Antonina, która do tej pory milczała z godnością, wstała. Odwróciła się nie do sędziów, ale do kobiet siedzących na widowni i powiedziała: natura sama wzdraga się przed takim oskarżeniem. Apeluję do wszystkich matek, które są na tej sali. Na chwilę na sali zapanowała cisza. Nawet rewolucyjny motłoch poczuł, że posunięto się za daleko. Ale wyrok był przesądzony od początku. Skazano ją na śmierć. 16 października roku 1793 o świcie obcięto jej włosy. Ubrano ją w prostą, białą suknię skazańca. Jej ręce związano brutalnie za plecami. W przeciwieństwie do męża nie pozwolono jej jechać w zamkniętej karecie. Wsadzono ją na otwarty wóz dla bydła. Jechała przez ulice Paryża, wystawiona na widok tysięcy ludzi, którzy krzyczeli, pluli na nią i rzucali w nią obelgami. Ona siedziała wyprostowana, blada, ale dumna. Gdy weszła na szafot na placu rewolucji, przypadkowo nadepnęła na stopę kata. Jej ostatnie słowa nie były prośbą o litość. Były ostatnim echem etykiety Wersalu. Powiedziała: pardon, monsieur, nie zrobiłam tego celowo. Chwilę później ostrze gilotyny opadło. Maria Antonina, arcyksiężniczka Austrii, królowa Francji, Madame Deficit, wdowa Capet, nie żyła. Historia obeszła się z nią brutalnie, czyniąc ją symbolem wszystkiego, co było złe w Starym Świecie. Ale w ostatnich miesiącach swojego życia ta frywolna dziewczyna odnalazła w sobie godność i odwagę, której nikt się po niej nie spodziewał. Dziękujemy za obejrzenie naszego dokumentu. Historia Marii Antoniny to tragiczna opowieść o kobiecie, która stała się kozłem ofiarnym błędów całej epoki. Co myślicie o jej postaci? Czy była tylko próżną ofiarą okoliczności, czy jednak jej postawa aktywnie przyczyniła się do upadku monarchii? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcesz poznać więcej historii potężnych kobiet i odkryć więcej prawdy ukrytej w cieniu dziejów, zasubskrybuj kanał Władczynie. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić następnego odcinka. Do zobaczenia.